the battle to them. Siema, z tej strony Optimus i dzisiaj jest ze mną Lukasz. Siema Lukasz. Siemanko, witam. Już od jakiegoś czasu próbuję się z Łukaszem złapać, żeby nagrać filmik i tutaj też pomóc też mniejszym troszeczkę youtuberom, którzy też robią jakiś content, chcą jakby tak powiedzieć tutaj prowadzić swój kanał, też się podzielić swoimi jakby doświadczeniem z tej gry. Lukasz, ile tak już mniej więcej grasz w Rise of Kingdoms? Wiesz co, ostatnia postać z zielonej, no to z tego co tutaj widzę podacie, no to 2021 rok. Więc Czy w już, jakiś okres grasz? a dzienne logowanie, no to tak ponad 1100 dni, więc, więc Grasz. myślę, że już troszkę lat minęło z tą grą. No i wiadomo, że to nie jest gra na jeden dzień, tak? A co cię ogólnie skłoniło? Jak się, ty, że tak powiem, znalazłeś w Rise of Kingdoms? Przez coś, przez kogo? Wiesz co, szczerze mówiąc, ja byłem fanem gier mobilnych, grałem w różne tam strategie na telefonie i przeglądając pewnego dnia sklep Play, no to trafiłem po prostu na Rise of Kingdoms w sklepie Play. I tak zainstalowałem i tak w sumie zostało Aha, do dziś. okej. Więc nikt mi po prostu nie polecał tego, tylko po prostu mi się wyświetliło w sklepie Play jako strategia mobilna, więc myślę, spróbuję po prostu. Zainstalowałem i tak zostało. Jak ogólnie w ostatnim czasie, powiedzmy, podchodzisz do całej gry Rise of Kingdoms? Te zmiany nowe, które wchodziły, to bardziej tak na plus, na minus? Jak oceniasz to, co w ostatnich aktualizacjach było? Wiesz co, jeśli chodzi o wizualnie, no to bardziej mi się teraz podoba grafika. Same te aktualizacje, no to wiadomo, że usprawniają nam troszkę rozgrywkę, tak jak to odbieranie z tego forum. Teraz odbieranie tych paczek prezentowych. Myślę, że fajnie by było też jakby dodali możliwość po prostu, tak jak w Call of Dragons jest ta automatyczna walka z barbarzyńcami. To też by było fajne ze względu też na to. Tak, w sumie tak, wiem do czego bijesz. W sumie niby te szybkie marsze tam, co są, to tam niby tam możesz to puszczać, ale wiem o co ci chodzi, bo kojarzę temat a propos, No więc... właśnie, bo to właśnie jest taka właśnie sprawa, która właśnie tutaj mnie nurtuje i fajnie by było jakby coś w tym kierunku też zrobili, że ma się to możliwość po prostu ustawienia jakiejś tam ilości tych punktów akcji i na przykład na farmie nawet sobie to puścić, tak? Takie zautomatyzowanie tej gry. Bo jednak wchodząc tutaj na grę, no to jest taka ta monotonia codziennie. Ma się te kilka kont i robi się ten cały schemat tak samo, nie? Wchodzi się, odpalasz po prostu buffa do zbierania, do gatheringów, te wszystkie bonusy, no i tak naprawdę nic tutaj się nie dzieje w ciągu dnia. Także taka codzienność, ale to jest też fajne, bo to uczy takiej po prostu samodyscypliny, tego, żeby po prostu wejść na grę, odebrać te nagrody i jednak z jakimś tam okresem czasu, nie po prostu po 3 miesiącach, czy tam po 6, tylko po roku widać już naprawdę te efekty, tak, tego naszego ciągłego logowania. No, tu jest w roku masz to przede wszystkim to, że musisz się tak jak sam widzisz logować, musisz być przez cały czas aktywny. Jeżeli też jesteś graczem bardziej takim free to play albo low spender, bo ty jesteś coś w tym desens prawdopodobnie, jak pamiętam, nie? Jak Tak, rozmawiałeś, tak. że... Ja teraz w ogóle już praktycznie zrezygnowałem do zerowego wydawania, tak to średnio wydawałem 250-300 zł, tak maksymalnie. Tam wiadomo, że jak jakieś były dodatkowe jeszcze paczki, nie wiem, chciałem sobie coś tam dokupić, no to tam do 300 zł nie przekraczałem w miesiącu. Myślę, że to nie jest mała kwota, patrząc na to, że no wiadomo, że Polska to nie jest jakiś kraj, w którym się zarabia kokosy, taki szary, zwykły człowiek nie zarabia 10 czy 20 tysięcy. No tak, żeby tyle wsadzić, no. Te 300 zł takie z budżetu, no to tak ja to traktowałem tak jak hobby, tak? Wrzucałem sobie po prostu tutaj kasę i cieszyło to oko, że tam jest jakiś progres, tak? Nie rezygnuję całkowicie z wydawania, ale ograniczam po prostu to ze względu na to, że tam zacząłem inwestować po prostu sobie w realne jakby, w realny zarobek, że tak powiem. No rozumiem. Ale to jest temat po prostu
na inną Na rozmowę. jedną rozmowę. Ty ogólnie grasz na 3 marsze, tak jak rozmawiałeś wcześniej, ciśniesz na Nevsky Jan, na Hu Artur, no i Herman z Deliangiem, nie? Tak sobie akurat pykasz. Tak, Tutaj jeżeli dokładnie chodzi o ten, okej. To ogólnie widzę, że tak właśnie, widać, że tak właśnie grasz po tym. Chociaż powiem ci w sumie, że granie na 3 marsze mety, tylko że akurat tam bardziej. Ja pamiętam, zawsze radziłem, żeby grać kawaleria, piechota, czy też łuki, żeby mieć te 3. Ale ogólnie 3 marsze złote potrafią zrobić kapę na KVK. Teraz jesteś w trakcie KVK, które kończysz. Witam, wasz kamp, z tego co prawda rozmawialiśmy, wygrał, nie? To KVK, więc jakieś gwiazdy wpadną dla waszego całego kampu, nie? tak, dokładnie. Na tym. Tego tutaj król wysłał po prostu wiadomość, no to jesteśmy wygranym kampem, dostajemy gwiazdę na koniec, więc jakieś tam fajne nagrody wpadną. Mhm. Wiadomo, że no nie było to jakieś ciężkie KVK z tego, co tutaj, nawet z mojego doświadczenia, jak tutaj walczyłem, a nie miałem za wiele czasu. I z tego, co ludzie tutaj pisali też w królestwie, że po prostu nasi rywale troszkę odpuścili. Znaczy mniej też walk mieliście na tym. No nie było tych walk za dużo. Jak po prostu było jakieś tam starcie, no to trwało tak naprawdę 8-10 godzin maksymalnie. Więc No, myślę, ogólnie że wiesz, na no. KVK no to nie jest chyba dużo, z tego co pamiętam ostatnie KVK jak miałem, no to walki potrafiły trwać nawet po 2 dni. Tak. 2-3 dni to jest klasyka i fajnie się ciśnie też, bez wyzwań na tym. Ja już tak też grałem na ostatniej KVK. Powiedz mi, co cię ogólnie skłoniło do robienia kontentu w Rise of Kingdoms, no bo jakby na to jakby nie mówić, jesteś też content kreatorem, jeszcze nie, może nie oficjalnym content kreatorem Lilith, bo do tego tam trzeba troszeczkę czasu, ale jesteś jakiś tam kreatorem związanych z Rise of Kingdoms, tworzysz coś i no co cię skłoniło ogólnie do tego, żeby w to pójść? Wiesz co, chciałem po prostu spróbować czegoś nowego, podzielić się też swoją jakąś tam wiedzą i swoimi błędami w grze, które też zrobiłem i mam ich tutaj naprawdę sporo na tym koncie. Nawet nie będę tutaj przytaczał przykładów, bo to można się pod dywan schować. I też chciałem troszkę też ludzi nakierować, żeby nie robili takich rzeczy na początku gry, że nie wiem, w cało po prostu pakują złote głowy. I żeby to jakoś pokazać, że można zacząć od praktycznie takiego zepsutego konta i jakoś je po prostu też uratować z tego takiego dołka, gdzie było bezużyteczne totalnie i ludzie na grupach pisali, że jest do wywalenia do śmieci, no ale jednak mi się tam udało coś tutaj z niego zrobić. I myślę, że no to patrząc na te moje kill pointy, no to nie są jakieś tam mega dobre. Dużo jest tych T4, no to wiadomo z jakiego powodu. No ale wiadomo, że z czasem to po prostu się też wyrówna i jakoś tam będziemy pchać to konto do przodu, a kanał na YouTubie założyłem właśnie po to, żeby pokazywać też tą swoją historię i jakieś tam takie podstawowe poradniki, to moje zdanie też na temat aktualizacji, jak ja to widzę z mojej perspektywy, bo wiadomo, że każda osoba, która właśnie gdzieś tam się wypowiada w internecie na jakieś tam tematy, czy tam na tematy jakiejś aktualizacji, no to ma jakieś tam inne zdanie, tak? Inaczej interpretuje to, co tam twórcy nam po prostu narzucają. Także no to wiesz, to prawda. tak bym chciał to po prostu w krótkich kilku zdaniach ująć. Nie no, to jest tak jak mówisz, nie? A propos tego, no tak czasem jest, że każdy ma tam jakiś pomysł, dwa takie fajnie, że ogólnie ktoś nagrywa więcej niż, jakby tak powiedzieć, parę osób i ma tam różne zdania, bo zawsze takich burzy mózgów, jak się trochę zrobi, no to można naprawdę coś fajnego wywnioskować. Zresztą ja też, jak teraz nawet przechodziłem na 3080, też tutaj robiliśmy burzę mózgów a propos ornamentów, a propos dowódców, no różnie tam z paroma osobami właśnie z 3080 też mi pomagali. To też inaczej wiesz, wtedy ci się gra i też wiesz na co zwrócić uwagę. A jeżeli też potem przekładasz na przykład na YouTube'a, tak jak też ty przekładasz swoją historię, jak na przykład no, nie robić błędów, nie robić jakichś tam
podstawowych, powiedzmy, błędów, no to też może ludzie wywnioskują, chociaż z większego doświadczenia, jak ludzie zaczynają grać w tą grę, to nieraz nie patrzą na YouTube'a, jak grać i jak rozwijać konto, po prostu idą ślepo, a potem dlaczego ja mam tak, dlaczego ja tak. No niestety tak dużo jest graczy, no ale no, to jest zrozumiałe, nie każdy wie, że są YouTuberzy, którzy nagrywają coś związane z rokiem, nie? No i też na YouTubie. mamy teraz tak, że ludzie po prostu nie chcą też iść jakimiś tam schematami, tak, narzuconymi przez innych, tylko po prostu jakieś tam swoje ścieżki wybierają Tak. tego rozwoju. Tak, ale właśnie to jest to najlepsze, że te schematy są nieraz dużo lepsze niż właśnie te ścieżki swojego rozwoju, bo jeżeli spendujesz, nie, pieniądze, wsadzasz w tą nie ma grę, różnicy, nie? tak, to nie ma różnicy jakie, tak, czyli w jaką idziesz ścieżkę, ale jeżeli nie spendujesz i chcesz w jakoś tam poprowadzić to konto, no to właśnie trzeba to inaczej organizować, nie? No dokładnie, Po prostu. tak jak mówisz. No, To jak jest... się gra free to play i zamiast w VIP-a inwestować klejnoty, no to gość pakuje, nie wiem, w złote klucze, no to są po prostu rzeczy, których się nie da cofnąć, tak? Ja widziałem, gdzie ludzie pakowali złote głowy w Kleopatrę albo Sendeok, więc... albo Vishidę, więc Ja widziałem takie akcje. nawet tam przeglądał tych swoich zbieraczy, bo wolę tam nie zaglądać. Mam ich na ekspertyzie już dość długi czas, ale nie zamierzam tam nawet patrzeć do środka, czy tam coś było pakowane w nich. Więc po prostu nie będę sobie psuł dnia. Bo myślę, to że tak. może tak w głowie coś mi tam świta, że może gdzieś tam zainwestowałem, ale nie jestem w 100% pewny i nie chcę się upewniać. To nie sprawdzaj lepiej. Nie będę tego sprawdzał. Nie Na farmach nie popełniłem już tego błędu. No tak, farmy to wiadomo, że trochę inaczej. No chociaż powiem ci szczerze, że farmy są tak potrzebne, tylko na farmy jak masz na CH25, to masz potrzebne, żeby wrzucić, wiesz, w Rainforce'a, nie? Ale jak masz te mniejsze farmy, nie masz tego ratusza na 25 poziomie i zdobywasz tam te złote głowy, to tam już na farmach to moim zdaniem to już nie ma znaczenia, czy te uniwersalne głowy wsadzisz, żeby szybciej mieć, nie wiem, Kleopatrę, Ishidę czy Sendeok. To ja uważam, że tam już naprawdę nie ma znaczenia z tego względu, że na farmach nie jesteś w stanie tak wykręcić przez cały czas, mieć te pomarańczowe skrzynki. Po prostu tam się zbierasz, to jest farma, to nie jest coś, co ma iść w Battlefield, czy nie, że tak to nazwę. Tak, i tym bardziej, że tak naprawdę w przyszłości ona dalej będzie służyć tylko do zbierania. Dokładnie. Tam się Więc perspektywa tego grania nie zmieni, chyba że zrobią nam możliwość grania na wszystkich kontach, które mamy zrobione na jednym koncie, więc... Nie, aż tak to nie. Ale to by było zbyt po prostu OP, bo niektórzy mają po 30 kont, więc... Słuchaj, niektórzy proszą Lilith, żeby można było kupować rubiny poza surowcami, więc... To by była już totalna abstrakcja. Tak. Tam zakładam konta i nawet ten pakiet rozwoju potem kupuję. Tak, dokładnie. Bo tam jest chyba 100 000 z tego, co pamiętam. Z 80 chyba w sumie. Tak mi się zdaje, że 80. 70 zł czy tam 60, no to jest praktycznie nic. Promocja. To jest promocja jak w Lidlu. Dokładnie. Nie promując Lidla. Nie promując Lidla. Na tym. Powiedz mi ogólnie też, co sądzisz ogólnie o Bonfire Gathering, bo rozmawialiśmy, że tam pierwsza edycja była, teraz się szykuje pomału druga edycja. Co ogólnie sądzisz o takim spotkaniach w Polsce? No bo wiemy, że za granicą są. Nie są to też jakieś bardzo duże te spotkania, ale niektóre, no nie wiem, w Indonezji chyba jak widziałem to mieli duże, ale w niektórych takich krajach robią to bardziej tak głównie jakby sojuszowo tylko. My bardziej takie jakby w Polsce, żeby wszyscy gracze z Polski, którzy chcą, żeby się ją pojawili. To ogólnie sądzisz o Bonfire, o tym w ogóle co Lilith wymyśliła, bo to już za niedługo będzie miało z rok, jak to wymyśliło. Nie, bo w kwietniu tamtego roku wymyślili ten Bonfire, tak mi się zdaje. Wiesz co, bardzo mi się podoba w ogóle ten pomysł ich na to, żeby po prostu ludzi tak naprawdę odciągnąć od tych komputerów, od telefonów, żeby się po prostu ludzie, którzy rozmawiają w internecie, bardzo mała jest szansa na to, żeby się spotkać w realu, tak? A oni takimi właśnie spotkaniami i tym, że chcą też na tym sobie promować grę, to jest bardzo fajne, że dają też możliwość takiej promocji, jakieś tam prezenty
tym, którzy się po prostu stawią na to spotkanie, przesyłają tam te prezenty. Ale mam tutaj na myśli to, że fajne jest to, że jest możliwość w ogóle spotkania się z tymi ludźmi, z którymi się tam rozmawia, gra i spędza się ten czas, ten wolny czas, mam na myśli w domu, jak się po prostu gra. Jest to fajna możliwość takiej integracji. Myślę, że jakbym miał możliwość po prostu i czasowo bym był w stanie, no to pewnie bym się wybrał na takie spotkanie, bo zawsze jak byłem młodszy, no to już większość gier takich większych po prostu robiła takie spotkania. Mam tu na myśli, nie wiem, World of Warcraft, Tak. League of Legends, nie wiem, tam z Counter Strike'a jakieś zawody i to jest fajne, jak się potem YouTube'a odpala i tam sobie siedzą goście i grają i mogą sobie porozmawiać i tam rywalizują między sobą, no to jest po prostu taka po prostu przyszłość, tak? Teraz większość rzeczy dzieje się w internecie, a mało się po prostu przenosi do reala, tak? Tak, nie, ja samego doświadczenia wiem, że jak byłem na chyba 2 albo 3 spotkaniach, czy raz, 2, 3, 4 spotkaniach z World of Warcraft, bo tam głównie przedtem siedziałem i grałem na tamtym, no to no jest fajnie poznać takich ludzi, z którymi siedzisz ileś tam godzin w tygodniu, próbujecie zabić bossa na rajdach, no i wiesz, jak te osoby wyglądają i też jakie mają ogólnie podejście w real life'ie, no i też jak oni sądzą o tym wszystkim, co wspólnie tam, wiesz, próbujecie osiągnąć, więc to akurat fajnie, że akurat przytoczyłeś w ogóle, bo no wiem, że takie spotkania są konkret. Zresztą do teraz chyba znam jakąś polską gildię barbarzyńcy chyba w World of Warcraft. Oni chyba nawet, nie wiem czy nawet dalej nie robią tego spotkań co roku na 100 parę osób gdzieś tam w domki wynajmują w środku kraju i spotykają się po prostu na cały weekend, piątek, sobota, niedziela i nawet z dzieciakami przyjeżdżają, wiesz, taki już, tam się już robi taki spęd bardziej rodzinny niż same osoby, które grały. Więc to fajnie, bo tak się tworzy społeczność, która nie jest toxic i po prostu się ludzie poznają, nie? To już wysegregowano tak naprawdę. Tak. Tak? Setki spędzonych godzin na Discordach czy tam na TeamSpeaku i w grze, bo wiadomo, że jak ktoś po prostu zachowuje się w grze, to taki jest z charakteru w realu, tak? No, znaczy wiesz, Jak czasem... kręci po prostu już na samym wstępie i coś kombinuje, no to wiadomo, że już gość po prostu albo kobieta jest po prostu jakaś. No sam wiesz, o czym mówię. No wiem. Jak miałeś jakieś MMO, no to miałeś do czynienia z różnymi tam handlami, z jakimiś ludźmi też w gildiach, więc Tak, oczywiście, że tak było. naprawdę można się czasem przejechać, tak? No, to prawda jest. No ale faktem, no tu też jak poznaję czasem ludzie, którzy są, wiesz, w internecie, z którymi rozmawiasz, a potem ich poznajesz w realu, nagle też zmieniasz podejście, że tu nagle gościu jest troszeczkę inny, jest taki spoko, nie? Wiadomo, działa to w dwie strony, ale no ja na Bonfire ostatnio poznałem bardzo spoko ludzi, nie? Mniej więcej wiedziałem, kto tam będzie, ale też niektórych w ogóle nie zdawałem sobie sprawy, kto będzie. Też niektórym osobom się w ogóle, wiesz, się, jakby tak powiedzieć, nie wiem, też dziwiłem, jak wyglądają, jak się zachowują i tak dalej. I to ja miałem mega pozytyw a propos tego, nie? I a propos Boomfire'a ostatniego, tym bardziej, no mieliśmy 25 osób, to uważam, że naprawdę spoko wyszło. Gdzie na początku było dużo więcej, tylko no wiesz, no Lilith ma tam swoje pewne informacje a propos, znaczy informacje, swoje podejście co do płac i no, Lilith w takim wypadku nie chce inaczej rozliczać niektórych kwot, no bo jak widzieliśmy, że mamy ileś tam pieniędzy do wydania na każdą osobę, no to wiesz, cieszyliśmy się, że będzie nas dużo, bo było ponad 50 chyba osób zapisanych, a jak się okazało, że jednak to nie będzie na taki sposób zrobione, że Lilith nam kasę odda, jeżeli oczywiście ty założysz, nie, wcześniej, no to
tak. Zaczynają się robić problemy. Tam, Tak, bo... tak. Nawet wiesz, nawet jak się załatwiło, że będzie faktura miesiąc przed, że dostaną, wiesz, w ich języku, żeby wiesz, oni opłacili, a my się tam będziemy bawić, oni się rozliczą, temat będzie załatwiony, no to nie, oni się woleli na stopie indywidualnej rozliczyć. Dlatego teraz jak organizujemy, no to bardziej będziemy robić właśnie taką, powiedzmy, ala wkładkę, kto wpada, ten wpłaca, to będzie przeznaczone oczywiście na ta zaliczkowa ta wersja, tak była u Bolka w Warszawie, na picie, jedzenie i tak dalej, też będzie to do wykorzystania, więc wiesz, to większość barów tak zresztą robi, wiesz o co chodzi, nie? Jak zaliczki działają. Nikt nie chce po prostu też udostępniać tam lokalu i terminu, jak ktoś po prostu potem odwoła i oni nawet nie będą mieć żadnego zabezpieczenia, tak? Tak, dlatego wiesz, to się robi troszeczkę wcześniej, też się z nimi rozmawia. Tą zaliczkę wpłaca się przeważnie, jak już masz listę i wtedy wiesz, no bo na przykład no jeżeli zrobisz zaliczkę, a potem powiesz, że sorry, nie gram, to wiadomo, że te pieniądze nie wrócą, ale że na przykład cię nie będzie, ale jeżeli tu będzie taka sytuacja, że zrobisz zaliczkę, zrobi się spotkanie i ludzie będą, no to super, nie? No ja zobaczymy ile będzie osób, bo ja dopiero tam czekam tylko na jedno potwierdzenie jeszcze od restauracji, czy może bardziej pubu, można tak to nazwać. I będę też tym ruszał z całą ankietą poprzez Google i każdy będzie wypełniał, tam niestety musimy tam dane, no bo ja taką potem listę muszę wysłać do osoby, która zarządza, wiesz, tymi z Rise of Kingdoms, bo tam oczywiście jest, wiesz, podawane ID, każdy wiedzą, że gracze będą na tym spotkaniu, no i też chodzi o gifty, wiesz, im więcej osób, tym więcej giftów, nie? Taka prawda. Które dostajesz od lead, więc no to tak to wygląda. No ale w skrócie, co do twojej tutaj osoby i twojego prowadzenia konta i prowadzenia kanału, jak się zaopatrujesz na przyszłość, jeżeli chodzi o Roka i też o swój kanał? No wiesz co, raczej chciałbym się troszkę rozwinąć jeszcze, nie? Tak dobić te 1000 subskrypcji, bo jednak to te 500 z hakiem, no to jest taka... Ale już 1000 jest rozpołowiony, więc myślę, że z czasem jakoś to tam będzie rosło. Nie rośnie to jakoś mega szybko. Tam wiesz, że te nasze subskrypcje tutaj na właśnie z Rise of Kingdoms, no to nie zdobywają się tak jak na amerykańskich YouTubach. No tak, że nas tutaj ogląda nie wiadomo ile ludzi. Ale myślę, że z czasem jakoś to uda się tam rozwinąć. A jeśli chodzi o Rise of Kingdoms, no to na ten rok już tak się zastanawiałem właśnie, w co tutaj pójść. No to mam te 900 głów odłożonych, ale zastanawiam się, czy po prostu materiałów nie zainwestować w ekwipunek, tamtą kawalerię troszkę podbić. Myślę, że 3 marsze to i tak jest ok, jeśli się walczy na 3 pełne. I tak się zastanawiam właśnie, czy nie zostać przy tych 3 marszach, a nie ulepszać tego ekwipunku po prostu. Na te kultowe tam, bo przebudzać to na razie nie ma sensu, ze względu na to, że koszty tego są bardzo duże, a te kultowe atrybuty, przynajmniej mi się tak wydaje, że więcej po prostu mi dadzą niż to, że ja tam przebudzę na talent. No, ja nie wiem, czy oglądałeś akurat mój filmik a propos się, jak robiłem przebudzenie, a kultowanie filmik, ale mogę powiedzieć ci na pewno, że kulty na wybranych tam rzeczach do tego 4. poziomu, tak chyba głowa, broń, chest i chyba buty, jak dobrze pamiętam, są warte zrobienia do 4. No ale potem, jeżeli ci oczywiście nie masz kryta, no to wiadomo, że lecisz, też warto mieć tego kryta po 4, bo 5. kult dużo materiałów bierze, no ale ja akurat potrzebowałem tam przy 2-3 marszach tego 5. kultu w paru miejscach, ja to zrobiłem i wiem, że mi to oddaje i pewnie będzie mi oddawało w Open Fieldzie na KVK, ale kryty są ważne. Jeżeli jesteś gdzieś tam na tym 4. poziomie kultu, no to wtedy ten kryt dobrze zrobić. Tym bardziej przynajmniej jeden marsz sobie się skupić, żeby ten kryt ogarnąć. I to też nie są moje słowa, bo tu mi to pewna osoba też troszeczkę poleciła. Jak rozmawiałem, tu pozna Emotka bardzo gość łebski jest i dużą ma wiedzę i też dużo wiem, że tam no grę poznaje i znaczy wie jak tutaj działać dobrze i z rozwagą i z rozmysłem w ogóle. Jest naprawdę spoko pod tym względem, zna się gość na rzeczy, więc też ja też się uczę, bo jakby na to nie patrzeć, gram trochę, ale też się uczę, nie?
Ja Więc... też się uczę, cały czas się uczę. Zawsze jak mam chwilkę, no to przeglądam tego YouTube'a, żeby coś właśnie, jak coś nowego jest po prostu, no to też staram się, wiesz, być na bieżąco. Wiadomo, że czasem nie ma się na to czasu, żeby tak śledzić wszystko, Tak. ale też się staram tam jakoś być na bieżąco. Może się aż tak bardzo też nie zagłębiam w to, bardziej też idę schematami ludzi, którzy mają większą wiedzę, o, że tak powiem. A No, w tam roku... jakieś tam moje rozkminy i moje plany na rozwój, no to są tylko plany, tak? Czy ja będę je realizował w tym roku, tego nie wiem. Na pewno mam zamiar skończyć zbieraczy w tym roku. Aha, To czyli jest jak... taki plan, plan który jest. nie wymaga żadnego nakładu, tylko po prostu klikania w kuźni na kostki, więc myślę, że to nie jest jakiś taka inwestycja, która mnie pogrąży. Nie, no, A stwierdziłem, wracając do tych zbieraczy, No. do tego ekwipunku, no to ze względu na to zacząłem ich robić i craftować te po prostu pierścienie i te sierpy, że po prostu w domowym królestwie zbierałem bardzo dużo tych klejnotów dziennie. Tam od 1000 do 2000 nawet mi się udawało dziennie. I przeliczyłem to po prostu w skali miesiąca i w skali roku. I stwierdziłem, że zainwestowanie po prostu tego czasu na oczekiwania na te kości, które się tam w tej kuźni robią, wróci mi się tak naprawdę to w postaci klejnotów, które sobie zbiorę z mapy, ze względu na to, że inwestowanie tutaj w ekwipunek jest jednorazowe, tak? Więc robiąc go raz, mam już go tak naprawdę do końca gry, tak? Nawet. Ja też inaczej w tym roku, że teraz do tego KVK inaczej podejdę niż zawsze podchodziłem, bo zawsze podchodziłem, że wiesz, będę robił pre-KVK i też taskam 2 dni maruderów, nie? I robię paczki, nie wiadomo co tam będę kombinował. W tym roku, czy przy tym KVK zrobię totalnie inaczej, bo mam dużo AP, więc skupię się na 5 marszach i 5 chainowaniach i ogólnie na barbarzyńcach w KVK i to będzie taki mój główny wyznacznik, gdzie będę chciał cisnąć i tam ten honor, zbierać też te rubiny i tak dalej i zobaczymy jak to wyjdzie. Przyspieszeniami innymi jestem przygotowany w ogóle na KVK. No i stwierdziłem, dobra, to robimy to. Fajny pomysł mi tam też właśnie w sumie też emotka podrzucił i stwierdziłem, okej, to będę tak kombinował i zobaczymy jak to wyjdzie. Jest dużo AP, nie będę się przejmował tym, na coś trzeba to spalić, a wiem, że na, wiesz, ruderach, na KVK też sobie wsadzić. I to a propos tych kości, tam też zdobywasz te kości i tak dalej, masz dużo speed-upów też do zdobycia. No i to też, wiesz, to zaprocentuje ci w KVK a propos KVK technologii, nie? A w ogóle właśnie, co sądzisz o tych wyciekach z Dubaju? Czy to patrzyłeś, wyciekach, no. Były wycieki przed Dubajem, potem były podczas Dubaju informacje. Coś w ogóle przeglądałeś się w tym wtedy sen, czy jeszcze nie? Jest co, widziałem kilka tam tych screenów, ale na Instagramie, to tam z tego co widziałem, to ma być obniżony koszty tej technologii KVK, czy jak oni to tam rozwiązują? Bo ja nie zagłębiałem się w to, ale widziałem tylko te screeny, więc tam nie wchodziłem w to. Znaczy, no, wcześniej będziesz miał karłaków do zrobienia, w sensie tych, tam chyba przez pas 7 będziesz mógł chyba wszystkich zrobić karłaków i tam poziom tego też obniżają. Nie wiem, jak to się ma do kryształów, ile będzie kryształów. Co? A propos właśnie tego karłaka, No. ja ogólnie uważam, że to w ogóle powinno być od razu od początku odblokowane. Tak. W sensie mam na myśli tutaj, że nie wiem, wszystkie te poziomy powinny być połączone w jeden i powiedzmy, nie wiem, masz tam 100 tych poziomów i robisz sobie je od pierwszego dnia, tak jakby, nie? Bo tak szczerze mówiąc, no to mi się dopiero za 13 godzin odblokuje 4. poziom, a zostało tak naprawdę 7 dni, 7 dni do końca jakby fazy bitwy, tak? Czyli te kryształy tak naprawdę już mi są do niczego niepotrzebne, tylko tyle, że mogę sobie w badaniach tam powrzucać i te monety zdobyć. No, tak naprawdę. Czy wiesz, oni te karłaka teraz zmieniają do chyba 4 poziomów, jak dobrze pamiętam. Będziesz miał to przed pas... Chyba, tak? Na jeden poziom. Tak, na jeden poziom 15, ale będzie 4 jakby tak wersje. Nie będzie, przynajmniej było 5, jak dobrze pamiętam. Teraz będą chyba 4, tak? Tak chyba było, że teraz, że wtedy było 5, teraz jest 4 i będziesz miał przed pas 7 będziesz mógł to zrobić, wszystkie 4 i
I no tam też zmiany będą w KVK Techu. To jest najbardziej ciekawe, bo jeszcze żadnych konkretów nie ma, tylko jest jakieś tam 2 screeny były podane, że będzie KVK Tech inaczej rozplanowany. 2, też KVK będą 20% krótsze. No i też wchodzi jakiś tam nowy format KVK, gdzie będziesz miał 6 kampów i będziesz od razu się mógł czaskać, jakby tak powiedzieć, o Kingsland. No i to jest, i tam masz też takie wytyczne, bo ja też myślałem, że te wytyczne, co oni tam wprowadzają, że to też wprowadzą na innych KVK. Jest taki zamysł, że kiedyś wprowadzą wytyczne dotyczące zwrotu surowców, zwrotu wojsk i zwrotu przyspieszeń leczenia, zaznaczam leczenia, i tam było, wiem, że RS 50%, leczenia 50% i DEDy miały 80%, ale to jest tylko na razie dotyczące tego jednego nowego KVK, czy to ja bym to nazwał, kurde, ja nie wiem, czy nazwać KVK, to bardziej wygląda jak takie wydarzenie, gdzie się wszyscy mogą bić, tak. No, to coś takiego jakby Arka, tylko że na po prostu więcej obozów. Tak, a jakbyś miał ligę na jakieś teamy, Ligę Ozyrysa, gdzie masz dane teamy z różne KD w jakichś teamach, rozplanowanych pewnie, nie wiem, że tak, nie wiem, powiedzmy w Lidze Mistrzów miałeś w piłce, że masz najlepsze KD, powiedzmy są w koszyku A, potem masz koszyk B i są segregowani w tych tabelach i to możesz sobie grać, nie? I możesz się bić i tak dalej. I teraz pytanie, czy to będzie jakby na takiej zasadzie jak KVK, czy jakby tak jak Liga Ozyrysa, że tam będziesz wchodził, bił się i wszyscy będą się czaskać do tego Ziga, oczywiście będą jakieś tam koalicje do 3 między kampami, jak też będą, jakie tam będą nagrody. No zobaczymy. Poszli w coś fajnego i mi się wydaje, że to będzie dobre rozwiązanie. Pytanie na jaki okres, więc ogólnie no. A tym bardziej, że to będzie coś nowego, tak? Tak. A ludzie lubią nowości, jak dobrze to zareklamują, no to myślę, że większość osób się skusi na grę, tak? Tak. No. Tak, I też na pewno dużo właśnie tych TikToków różnych Tak. wrzucałem na TikToku, na Instagramie, więc jak będą promować tą nową aktualizację i faktycznie coś takiego wprowadzą, no to myślę, że dużo osób się zainteresuje albo tych starych, albo nowych graczy wrócą do gry po prostu, tak? Z ciekawości. Tak. Na pewno nie sprawdzi się jedna rzecz a propos tego, co ja przewidywałem ja i tam parę takich informacji dostawałem od innych youtuberów. Też tak się zastanawiali, czy nie będzie, że dowódca będzie wychodził co 2 miesiące. Raczej będą wychodzić tak jak wychodzi przed Arturem i Subotajem, czyli co 3 chyba miesiące w dwójkach, żeby dowodzić naraz. Bo Artura miałeś tak, że miałeś Artura w styczniu, potem w marcu miałeś Subotaja, czy w kwietniu, już nie pamiętam, jakoś tak. Nie, w marcu miałeś. I teraz wchodzi w maju nowa piechota, ale ona wyjdzie, że będzie miał Open i Garnizon, więc nie będą wychodzić tak jak kiedyś wychodziły, więc ten współczynnik chyba 3 miesięcy wraca do łaz z powrotem. No i co? No i zobaczymy, jak oni to rozwiążą, nie? Jak będzie wyglądało w ogóle też wprowadzenie tych zmian, też wprowadzenie tych połączonych, wiesz, Nixie Seedów KD. No, tam jest dużo rzeczy. W ogóle nie wiem, czy nieraz tam się interesujesz feedbackami albo face to face. Dużo takich informacji dają, co ludzie zadają mi pytania, oni odpowiadają nieraz od razu, że coś będzie wprowadzone albo że myślą. No, dużo się dzieje, ale to wszystko przyspieszyło po rocznicy Rise of Kingdoms i po tym, jak zobaczyli, że Age of Empires zaczyna im podbierać graczy, nie? I to przyspieszyło, nie? I to nagle tu Lilith zaczęła robić coś, żeby nie zostać w tyle, nie? Żeby nie przegrać, jeżeli chodzi o najlepszą mobilną grę na telefon, jeżeli chodzi właśnie o takie strategiczne walki, jak my tutaj pykamy, nie? Więc no, zobaczymy, co wymyślimy. Jak konkurencja się pojawia na rynku, no to trzeba po prostu się wziąć do roboty i coś robić z grą, tak? Modernizować, żeby tych ludzi przy sobie zatrzymać. Bo jakbyśmy takim cały czas schematem grali, no to czy ty, czy ja, to pewnie by się po prostu to znudziło po jakimś czasie, bo ile można robić te daily questy i jakieś tam wydarzenia, które wrzucają cały czas te same, tak? No wiesz, teraz jeszcze jest jedna rzecz, że oni niby, wiesz, będziesz mógł grać częściej KVK w roku, tylko pytanie, jak będzie z KVK Techem, nie? Bo dzięki temu, że oni zmniejszają 20%, czyli na przykład, nie wiem, masz walki o Ziga, powalczycie z 3, 4, 5 dni, a potem masz gdzieś, nie wiem, czy dobrze mówię, ale z 12 dni gdzieś stagnacji w Kingslandzie. W międzyczasie coś tam się może odwalić na rozdawaniu nagród, o to mi chodzi.
bo jakiś KD albo Camp stwierdzi, że nie, dobra, że jednak się wyłamujemy, oni chcą wszystko, a nie tamto KD, które miało lepsze DKP i zaczyna się wojna, tak jak było ostatnio 1568 zdradziło tam swojego sojusznika chyba z 1092, chyba to było KD, albo 1292, jakoś nie pamiętam, bo mieli dużo gorsze DKP, no i chcieli zabrać im, wiesz, siłą, nie? Gwiazdę. No ale wtedy się dogadali z przeciwnikami, no albo mieli, ale wiesz, mieli na to wszystko czas, żeby to ogarnąć, nie? No tutaj będzie już tego mniej, ale będziesz miał częściej, no i też kwestia spendingu, nie? Że lead robi coś, no ale po części też robi z myślą dla siebie, nie? No tak, No. wiadomo, bo to No. wszystko No. robi po prostu kasę dodatkową. Tak. Czym więcej jakichś dodatkowych walk, no to wiadomo, że jak ktoś będzie chciał cały czas cisnąć, no to będzie cisnął, ale też kartę swoją, tak? No, Nie, tak Lukas, jak mi na- się wydaje, no mów. Nie, dobra, mów sobie, mów. Tak. Mówię, że no nic, Łukasz, że będziemy musieli chyba już pomału kończyć. Mi się zdaje, że tu większość takich fajnych informacji na temat twojego początków Rise of Kingdoms i tego, to jak sobie radzisz, jak planujesz tą grę, na pewno widzowie u mnie będą wiedzieć. Na pewno tu zachęcam was, jeżeli chcecie, to odwiedźcie tu kanał Lukasa i zostawcie mu suba, oglądajcie, bo też widać, że chłopak się stara. Na pewno go napędzi to do może częściejszych wypuszczania filmików. Nie będziesz miał załamki. Nie będzie dołków wtedy. Tak, nie będzie dołków. Dołki się przydają, wtedy się po prostu wraca. Tak, nie będzie prawda. dołków. Nie będzie dołków i na pewno będzie coś fajnego. No i co? Dzięki, Lukas, za rozmowę, że się nam w końcu udało pogadać i że mogliśmy tutaj coś wspólnie nagrać. Kontakt zostanie. No i co? Do zobaczyska, widzowie. Trzymajcie się i wspieramy się dalej. Na razie. Elo. Dzięki wszystkim, cześć.